czajnikowy.pl. Nimfa imieniem Minta wpadła kiedyś w oko Hadesowi. Zazdrosna bogini Persefona, małżonka Hadesa, postanowiła uratować nimfę przed zapędami swojego małżonka i zamieniła nimfę w roślinę. Tak powstała mięta. Pierwszy na świecie krzaczek mięty i zarazem sformułowanie poczuć do kogoś miętę, ponieważ to Hades poczuł miętę do nimfy. No jest to nie do końca poprawne, ponieważ poczuć zapach można od kogoś albo od czegoś, a nie do kogoś. Tak czy inaczej zapach mięty, a właściwie mentolu, jest jednym z bardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych zapachów, nie tylko w świecie ziół, ale również w świecie aromatów, ponieważ zapach mięty pojawia się właściwie we wszystkim. Od perfum, kosmetyków, przez środki czystości, żywność, aż nawet po teatr i telewizję. Spośród licznych substancji, które zawiera mięta, najbardziej charakterystyczny jest mentol, który w czystej postaci tworzy takie zabawne, podłużne kryształy. Co to właściwie jest? No jest to, co nam się kojarzy z miętą. Ten zapach miętowy to jest właśnie mentol. Jest to coś, do czego aż trudno zbliżyć nos w takiej postaci. Zauważcie, że możecie miętę znaleźć we wszystkim. Właściwie sam zapach mięty, a właściwie mentolu, od razu kojarzy nam się z czystością, z orzeźwieniem, z chłodem. Rzeczy, które są aromatyzowane mentolem, są wychładzające. Przykładowo miętowe cukierki. Bierzemy do ust i od razu lepiej nabiera nam się powietrza. Zaraz czujemy się odświeżeni. Dlatego też na przykład są miętowe pasty do zębów, miętowe gumy do rzucia, miętowe odświeżacze do jamy ustnej, miętowe płyny do płukania jamy ustnej. Wszystko jest miętowe. Co więcej, taki mentol oczyszcza, powiedzmy, nos, kiedy mamy problemy z katarem. Możemy udrożnić nos i zatoki, ponieważ mentol łagodzi podrażnienie różnego rodzaju błon śluzowych, które napotyka po drodze w czasie całego wdychania. Jest też trochę przeciwbólowy, znieczulający, dzięki czemu przynosi ulgę. To też aromatyzuje się wszystkie rzeczy związane z katarem, czyli chusteczki do nosa możemy znaleźć miętowe, możemy znaleźć sztyfty, możemy znaleźć płyny do inhalacji, mieszanki różnego rodzaju olejków do robienia aromaterapii na wypadek kataru. Wszędzie pojawia się mięta. Dzięki tym właściwościom jest również składnikiem maści na stłuczenia, na bóle mięśni, które mają za zadanie wychładzać. Zauważcie, że maści mogą być rozgrzewające albo wychładzające i te wychładzające zawierają właśnie wychładzający mentol. Co więcej, znajdujemy go w przemyśle spożywczym, ponieważ pomijając cukierki, mamy również czekoladę z miętą, ale jeżeli zajrzymy na przykład do Anglii, gdzie kuchnia tradycyjna bazuje, no może nie bazuje, ale nie stroni od mięty, pojawia się miętowy sos, który może być stosowany do mięs i może się wydawać, że to dziwne połączenie, mięta i mięso, a jednak udaje się. Znajdujemy w środkach do sprzątania, właściwie wszystkich, nawet kostkach do toalety, bo jakoś badano różne zapachy, które najprzyjemniej kojarzą się z toaletą i mięta wygrała. To też czujemy miętę z toalety, czujemy miętę z sosu, czujemy miętę z ust, czujemy miętę z maści, czujemy miętę z inhalacji, czujemy miętę z papierosa, ponieważ mentol pojawia się bardzo często przy aromatyzowaniu tytoniu. Nie tylko papierosowego, ale właściwie każdego. Zawsze jest jakaś miętowa wersja danego papierosa, czy popularnych e-papierosów. Też są miętowe. Wszystko może być miętowe i taka zaleta mentolu kojarzy się ze wszystkim. A dlaczego powiedziałem, że ma również związek z filmem i teatrem? Okazuje się, że mentol zakroplony na dolną powiekę powoduje łzawienie i możemy udawać w ten sposób płacz. Zanim zaparzymy sobie miętę, musimy najpierw sobie powiedzieć, po co ją parzyć i w ogóle jakie są jej rodzaje, ponieważ na pewno zauważyliście, że mięt dzisiaj to można znaleźć na rynku całą szeroką gamę. Wielki wachlarz mięt czekoladowych, cytrynowych, cuda na patyku. Tymczasem najbardziej popularna jest mięta pieprzowa. Okazuje się jednak, że ona tak naprawdę nie istnieje. W stanie dzikim nie możemy jej spotkać. Mięta pieprzowa jest skrzyżowana w Anglii. Jest to po prostu wynalazek człowieka. Skrzyżowano różne gatunki mięty, co najmniej dwa, ze sobą, tworząc wersję mięty, która ma najwięcej mentolu, jest najintensywniejsza, najbardziej miętowa, najsilniej działająca, jeżeli chodzi o właściwości zielarskie, no i zarazem jest składnikiem do wydobywania samego mentolu z mięty. Tymczasem takim najbardziej normalnym, tradycyjnym gatunkiem mięty jest to, co nazywamy miętą egipską,
albo po angielsku spearmint, czyli po prostu u nas mięta zielona, czyli taki jakby miętowy protoplasta, który właśnie wywodzi się z okolic Bałkanów, gdzieś tam powiedzmy Egiptu, Bliskiego Wschodu, z tamtej strony przywędrowało to dopiero do nas, aż do Anglii, gdzie ją pokrzyżowano. Co ciekawe, wiele osób zwraca uwagę na miętę nanę, ponieważ ta zrobiła się popularna dzięki napojowi stosowanemu przez Tuaregów, przez Marokańczyków i w ogóle w obrębie całego Magrebu, czyli północnej części Afryki, a tak właściwie to zachodniej części kultury muzułmańskiej. Wyhodowana w Maroku mięta, nazwana nana, jest kolejną odmianą stworzoną przez człowieka, no i ona najbardziej nadaje się do przygotowania słynnej berberyjskiej whisky, czyli marokańskiej herbatki miętowej zielonej, która to ma charakterystyczną nutę miętową, czyli tego mentolu, ale jest mniej nachalna, bardziej słodka. Okazuje się, że mięta nana, poza tym, że oczywiście sam ten napar jest dosłodzony, sama w sobie jest słodziutka i przyjemna, nie jest tak agresywna, nie kojarzy nam się tak z pastą do zębów, z gumami do rzucia. Jest inna, ale trudno to opisać. Musielibyście skosztować przede wszystkim mięty pieprzowej, czyli tego, co jest praktycznie czystym mentolem, i porównać z innymi miętami, których nie brakuje na rynku. A po co ją parzymy? Mięta poza tym, że dobrze działa na górne drogi oddechowe przez mentol, rozkurcza mięśnie gładkie dość lekko, ale jednak odpręża, zwalcza nerwobóle, ale przede wszystkim pijemy ją po ciężkich posiłkach. Poprawia trawienie, poprawia wydzielanie soków żołądkowych, żółciopędna jest, dzięki czemu możemy tłuste pokarmy, ciężkie posiłki lepiej strawić. Poprawia też apetyt. Ja akurat lubię wypić miętę, kiedy źle się czuję, kiedy się przejem, kiedy zjem coś niezbyt lekkostrawnego, powiedzmy, ale wiem, że jeżeli komuś nie dopisuje apetyt, warto się napić i od razu człowiek robi się głodny. Zapaszmy. Cóż my tu mamy? Przygotowałem 3 mięty i oczywiście mentol. Trzeba uważać, żeby tego nie zaparzyć przez przypadek, bo on w tej postaci bardzo mocno pachnie, ale jeżeli mam katar i chcę zrobić sobie inhalację, jeden taki kryształek naprawdę sprawia, że oczy łzawią w połączeniu z wrzątkiem, więc trzeba uważać. My mamy coś oczywiście w mentol uboższego, czyli 3 wspomniane mięty i właściwie nie różnią się od siebie za bardzo, jeśli chodzi o wygląd. No tu oczywiście wielkość liścia, ale to nie jest kwestia rośliny. Tak samo sama roślina nie do końca od siebie się różni. Myślę, że trudno byłoby rozpoznać. Są nieco różnice w kolorze łodyżki, odcieniu, kształcie liścia, ale tak na dobrą sprawę trzeba by być jakimś miętologiem, żeby te wszystkie gatunki rozpoznawać po wyglądzie. Co nas interesuje? Przede wszystkim smak i aromat. Możemy je wąchać, ale znamy już i wiemy, że mięta nana jest słodkawa i mniej miętowa. Mięta pieprzowa jest bardzo podobna do mentolu, bardzo intensywna. No i zwykła mięta, matka wszystkich mięt i sama nimfa we własnej osobie, czyli po prostu mięta, czyli słynny spearmint, to będzie coś, co będzie najbardziej zwykłe, po prostu smak mięty. Ja to mam ochotę sobie właśnie zaparzyć i wypić. Jak parzymy? Ano jak zwykłe ziółko. Możemy nasypać około łyżeczki na filiżankę. No chyba, że parzymy w czymś większym, to siłą rzeczy sypiemy więcej, ale ja nasypię od tak, ponieważ mięta się nie przeparzy aż tak jak herbata. Będzie oczywiście intensywniejsza, zależy co kto lubi, jak kto lubi. Parzymy wrzątkiem, parzymy kilka minut, przynajmniej 5. Przykrywamy, odcedzamy, wypijamy, można też na zimno. Już czuję wyraźnie aromat mięty. Aczkolwiek nie wiem, czy to bardziej napar, susz, czy czysty mentol. Pewnie on, ale w naparze wyczuwa się również jak najbardziej charakterystyczny smak mięty. To jest ta zwykła mięta. Czuje się więc trochę więcej. Nie jest tak agresywna, tak ostra, można by powiedzieć, jak mentol, czy jak mięta pieprzowa. Wolę ją zdecydowanie bardziej. Jest to taka mięta, która przypomina mi, że jest jednak ziołem, a nie po prostu gumą do rzucia, czy tam jakąś pastą do zębów. Mam wrażenie, że mięta pieprzowa, zwłaszcza świeża, potrafi być zbyt agresywna. Ciekaw jestem, co Wy o tym myślicie. Czy czujecie miętę? Czy
pijacie miętę, czy hodujecie miętę, czy znacie różne rodzaje mięty. Na pewno znacie więcej niż my pokazaliśmy, ponieważ jest ich ze 30 co najmniej. Tak czy inaczej, piszcie do nas, jesteśmy bardzo ciekawi. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl